Cześć, dzisiaj będzie niewielka, budżetowa klawiatura mechaniczna od marki White Shark. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy. Oto White Shark Shinobi 2, czyli budżetowa klawiatura mechaniczna w formacie 60%. Natomiast mamy RGB, anti-ghosting, funkcję hot swap i przełączniki typu Brown. Z tyłu troszeczkę więcej informacji, natomiast są to przełączniki USIA SP, czyli przełączniki, które faktycznie uznawane są za takie bardzo budżetowe, no ale w takiej cenie nie spodziewajmy się tutaj Gateronów czy Kaylee. Żywotność tych switchy to 50 milionów kliknięć. Klawiatura działa tylko i wyłącznie przewodowo, ale mamy też software, więc za chwilkę Wam wszystko też pokażę. W zestawie prosta instrukcja, tak zwany kick-up puller, dwustronne narzędzie do zdejmowania nakładek i do wyjmowania switchy, przewód zasilający USB na USB typu C, dość elastyczny, średniej grubości i długość to 1,80 m. No i sama klawiatura jest naprawdę kompaktowa. Natomiast mamy ukryte tutaj kursory w takiej średnio wygodnej formie, ponieważ 3 to są dłuższe klawisze, czyli takie jak Alt Control, a jeden to jest taki standardowy klawisz. No ale w tym formacie nie dało się nic więcej wykombinować. Mamy oczywiście FN, czyli drugie funkcje, czyli zamiast jedynki i dwójki może być FN, F2 i tak dalej. Mamy też zarządzanie LEDami, mamy też chociażby ukryty print screen, delete i pozostałe klawisze. Mamy też multimedia tutaj. Po prostu trzeba te kombinacje sobie zapamiętać, się ich nauczyć i będzie można używać. Czcionka standardowa, są wycięcia w nakładkach, natomiast te nakładki no to zwyczajne double shoty, obudowa typu non-floating key, czyli to światło nie będzie wychodziło nam poza tą klawiaturę, ergonomiczny układ, grubość klawiatury się zwiększa w stronę tyłu, gniazdo USB typu C tutaj i od spodu wygląda to tak, elementy antypoślizgowe i podwyższenia, duże i małe. Często te mniejsze formaty nawet nie miały podwyższeń, tutaj mamy i to nawet w dwóch wersjach, więc myślę, że to jest dobra informacja. No i klawiatura mimo wszystko jest dość sztywna, natomiast ta konstrukcja jest uproszczona, nie ma tutaj tylu warstw, jakiejś pianki wygłuszającej czy konstrukcji na uszczelce. No i w tej chwili sprawdzimy sobie, jak to wygląda w środku. Jeden przełącznik już wyjąłem, pod spodem mamy metalową płytę, więc w tak taniej klawiaturze jest to troszeczkę zaskoczeniem. Stabilizatory wyglądają ok. No i te przełączniki, które działają jak to przełączniki Brown z takim przyhaczeniem, tak lekko chropowato. Natomiast nie mamy tutaj żadnych wyciszeń spacji, nie mamy też smarowanych przełączników, jak to w budżetowej klawiaturze. Tak więc jeśli chodzi o te nakładki, no to schodzą przyzwoicie, a jeśli chodzi o wyjmowanie switchy, to już Wam to pokazuję. Trzeba użyć średniej siły, w niektórych klawiaturach potrzebna była większa siła, ale bywały też takie, gdzie wystarczała mniejsza. Natomiast co jest tutaj pewnym zaskoczeniem, to 5-pinowe gniazda. Pomimo, że same switche są wyraźnie 3-pinowe. Więc zawsze jak wyjmujemy switche, robimy to maksymalnie pionowo. Tak samo osadzamy je, patrzymy jak są bagnety. Osadzamy switcha i jak on tutaj ładnie się ustawi, to wystarczy docisnąć palcem, wskakuje i działa. Wracają nakładki po kolei i mamy gotowe. Stabilizatory pod spacją działają ok. Shift i Enter o dziwo też są niezłe, ponieważ były klawiatury, gdzie to bardziej się kiwało na boki. Tutaj jest dobrze. Natomiast co do poziomu hałasu, posłuchajcie. Spacja. Shift Enter. Backspace. Jeszcze raz spacja. No cóż, ta klawiatura jest po prostu głośna i nie da się tego inaczej nazwać, ale taki jej urok. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Pokażę Wam teraz software klawiatury. No i wygląda to tak. Mamy do wyboru 5 profili, na każdym możemy mieć inne ustawienia. W głównej zakładce Key Assignment możemy przypisywać pod klawisze inne funkcje, także makra. Ja już sobie tutaj jedno makro przypisałem. Teraz Wam pokażę, jak to działa. Czyli tak, w sekcji makro nagrywam sobie jakąś kombinację. Jest zapisana pod dany klawisz. I teraz zobaczcie, jak wcisnę ten właśnie klawisz, gdzie mam zapisane makro, to wbija się cała kombinacja, którą zaprogramowałem. Czyli ten obok jest zwykłym przyciskiem, a ten jest z makro. Przy okazji sprawdźmy prędkość reakcji. Bardzo szybka i możliwość wciśnięcia wielu klawiszy jednocześnie. No, zobaczcie, nawet 23 się udało wcisnąć. Więc tutaj z tym też nie ma problemu, żeby ta klawiatura się jakoś blokowała. No i ostatnia zakładka to Lightning. W tej chwili widzicie ciekawy efekt traffic cały czas, czyli taki ruch uliczny. Faktycznie wygląda to ciekawie. Możemy ustawić sobie jasność oraz prędkość.
Natomiast trzeba kliknąć Save, żeby zmiany zadziałały. I po kolei Shut the Light oczywiście wyłączone. Następny efekt Rotate Marquee, czyli takie kręcące się RGB. Surfing Right, czyli fala w prawo. Light by Press, czyli efekt reaktywny. Troszeczkę inny niż standardowo, ponieważ ten klawisz podświetla się przez chwilę i jeszcze tak nam mruga w kilku kolorach. Więc też ciekawy efekt. Jak chcecie, żeby się to dłużej utrzymywało, to możemy zrobić speed na minimum. Może to być kolorowe, może to być w jednym kolorze, jak sobie to oznaczymy. I jak zmniejszymy prędkość, to powinno to się utrzymywać o właśnie znacznie dłużej. Breath, czyli standardowy oddech z podmianą kolorów RGB lub bez, może być w jednym kolorze. Następnie efekt Ripple, czyli kolejny efekt reaktywny, klasyka. Always Light, czyli w jednym kolorze, stałe podświetlenie. Do wyboru mamy taką okrojoną paletę kolorów, czyli coś takiego. Niekoniecznie przy tej prędkości wygląda to dobrze. Ja bym to sobie spowolnił. OK, może jeszcze trochę. No, powiedzmy, tak na najniższej prędkości, wtedy mi się podoba. Center Surfing, jesteśmy w połowie. To jest takie RGB, które schodzi się do środka klawiatury. Mamy Snake'a, czyli też klasyka. Glowing Fish, coś takiego. Teraz mamy efekt serduszko, Heart Shape, Colorful Mountain, coś takiego. Efekt Traffic już widzieliśmy. Mamy drugą wersję Snake'a. Efekt Wild Dance. Następnie Surfing Cross. Efekt Spectrum, czyli taka płynna przemiana kolorów bez oddychania. Random Fountain. OK, i mamy ostatni efekt, czyli efekt Custom Mode, gdzie możemy sobie tutaj ustawić po swojemu, czyli wybieramy sobie kolor i jak widzicie też mamy pełną paletę RGB, czyli powiedzmy coś takiego. Zmieniamy teraz na inny, jeszcze weźmy sobie jakiś trzeci kolor, żeby się to odznaczało. Dobra, zrobiłem sobie coś takiego, robię jako Save. I co? I zapisały mi się te klawisze, które sobie ustawiłem w takich kolorach, jak chciałem. Możemy też ustawić sobie tutaj jasność. Tak więc szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że będzie w tak taniej klawiaturze tryb Custom, ale fajnie, że jest. Tak więc software widzieliście, działa to wszystko OK. Podsumowując, klawiatura niedroga, niewielka, jest RGB, jest hot swap. Przełączniki co prawda dość mocno budżetowe, ale mimo wszystko mamy klawiaturę mechaniczną. A dzięki hot swap w razie awarii któregoś z przełączników można go łatwo wymienić i zastąpić. Aktualne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się!